Hej, hej, witajcie serdecznie. Korzystając z okazji, iż mamy piękną pogodę, znajdujemy się, jak zwykle, w okolicach lasu. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat nawigacji za pomocą zegarka Garmin. Akurat dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, na przykładzie zegarka Fenixa 7X. Powiem Wam szczerze, że dzisiejszy odcinek to taki duży spontan, ponieważ jest piękna pogoda. Mamy taki wolniejszy dzień. Mówię, no czemuż nie nakręcić jakiegoś fajnego filmu dla Was? Słuchajcie, dobrze wiemy, że zegarka Garmin, oczywiście, jak i w systemach GPS Garmina, jest nawigacja naprawdę dobrej jakości. Natomiast jak ona poradzi sobie w zegarku w trudnych warunkach? Dlaczego w trudnych? Ano dlatego w trudnych, bowiem nawigowanie poprzez miasto, poprzez wiadomo, szlaki drogowe nie jest wcale tak trudnym wyczynem, jeśli chodzi o nawigację, czy nawet o zegarek z dobrym systemem GPS. Ale jak on sobie poradzi w drzewach, w gęstym lesie, no i zapiszemy sobie jakąś pozycję, na przykład w środku lasu, a nie na drodze. Ciekawi? Sam jestem tego ciekawy. Jestem kompletnie nieprzygotowany do tego odcinka, ale wiecie, ja każdy odcinek, który nagrywam, to jestem kompletnie nieprzygotowany, bo ja to tak wszystko z siebie, z głowy Wam mówię. Lato powoli się już kończy, ale myślę, że jeszcze pogody będzie troszeczkę. Niedługo wpadnie na kanał film z cyklu Porozmawiajmy o. Będziemy sobie rozmawiać o jakimś zegarku, ale Wam nie powiem jakim. Zobaczycie, ponieważ taki zegarek właśnie do mnie dotarł. Postaram się to nagrać. Tylko chcę Wam też powiedzieć, że nagrywanie takich filmów to nie jest to taki czysty spontan, że ja już mam chwilę, to sobie nagram i tak dalej, i tak dalej. Jest to montaż, jest to oczywiście wiedza. Dlatego, moi drodzy, te filmy powstają w wolniejszym tempie. Aczkolwiek też miałem bardzo zapracowane wakacje w tym roku wyjątkowo, no ale wiadomo, z czegoś trzeba żyć, moi drodzy. No a filmy, zegarki, no to tak hobbystycznie cały czas jest kontynuowana ta właśnie moja przygoda. No dobra, ruszamy w trasę. A więc tak, mamy Garmina. No myślę, że powstanie film o innym Garminie, o Garminie 2X. No to jest akurat siódma wersja, siódma generacja Fenixa. Wersji X, 7X z Solarem. Nie jest to wersja Pro, no ale no wiadomo, no jak to mówię, no nie będę wymieniał zegarków co pół roku tylko dlatego, że są nowsze wersje, no bo też nie każdego na to jest stać. A też no nie dostanę nie wiadomo ile zegarków na testy. Oczywiście jakieś tam zegarki dostanę od znajomych, ale no niestety no nie najnowsze jakie tylko mogą być po prostu od dystrybutora. Dlatego musimy się wzorować na Garminie akurat w wersji 7. Ja akurat mam taką fajną tarczę. Zaraz Wam pokażę jak ona się nazywa. Mi się ta tarcza bardzo podoba i bardzo mi ta tarcza odpowiada. Dlatego, że jest na niej bardzo dużo danych. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, mamy pogodę, mamy oczywiście ciśnienie, mamy wysokość, na jakiej się znajdujemy, mamy wschody i zachody słońca. Tarcza jest dowolnie konfigurowalna, bo mogę ją sobie konfigurować, czyli mogę sobie po prostu zamieniać, że na przykład na górze nie będzie 20% baterii, tylko po prostu na przykład będzie ciśnienie. Jak tu mam kroki, zwróćcie uwagę, jak zrobiłem dzisiaj 3421 kroków, to jest to według zegarka 2,7 km, czyli 2700 metrów, że tak powiem. Ciekawa tarcza, nie? Lubię takie tarcze z dużą ilością informacji, ponieważ nie muszę sięgać głęboko do menu zegarka, żeby informacje, które mi są po prostu potrzebne, czy w terenie, czy po prostu za dnia codziennego wydobyć. No ale dobra, wracając do tematu. Wejdziemy sobie, tak gubię troszkę to ostrość, ale mam nadzieję, że może teraz jak się przysunę tym zegarkiem wyżej, to ostrości już nie zgubię. Dobra, przytrzymujemy start i wychodzi nam coś takiego. No akurat tutaj w menu
bo to można sobie dowolnie ustawiać, konfigurować. Ja mam tak, nawiguj, odwzoruj punkt, ekspedycja, śledź mnie, punkt odniesienia, no historia, tak dalej i tak dalej. Przy poprzytrzymaniu przycisku Light mamy takie zwane menu kołowe szybkiego wybierania. No oczywiście ja zapominam, że ten zegarek ma dotykowe możliwości, bo wiecie, jak się wychowałem na Garminie 6 generacji, no to wiadomo, o Feniksie, to mogę zapominać. Ale zwróćcie uwagę, że mamy tutaj coś takiego jak, tylko wam nie będę zasłaniał, może posłużę się jednak tymi guzikami, bo będę zasłaniał. Mamy coś takiego jak, już do tego jedziemy. Zapisz pozycję. Widzicie? Jeżeli tego nie macie w swoich zegarkach, to należy wejść na ustawienia i sobie po prostu to dołożyć do tego koła szybkiego wybierania, że tak powiem, tego menu kołowego, jeśli można to właśnie w taki sposób nazwać. No dobra, no i sobie zapiszemy to pozycję, ale dobra, moi drodzy, zwróćcie uwagę, gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się tu na takiej drodze w lesie. Tam akurat jest wyjazd z lasu, tak, no to można powiedzieć, że na początku lasu się znajdujemy. Tu jest taki taki konar, że tak powiem. No i dobra, moi drodzy. Wiemy już, gdzie jesteśmy. Zapiszemy sobie tę pozycję. Czekamy na sygnał GPS. Jesteśmy w lesie, więc może to potrwać ciut dłużej niż normalnie. Ale nie jest to tak wcale długo. Już widzę po okręgu, że jest to będzie to dość szybko. Dobra, mamy mamy nawet wysokość, na jakiej się znajdujemy pozycji. Zapiszemy sobie tą pozycję. Dobra. Tak jak widzimy, mamy datę, godzinę zapisane. No i dobra, moi drodzy. Teraz sobie możemy z tego wyjść. Wejdziemy sobie w te menu. Tak zwane menu sportów. I teraz wejdziemy sobie w nawiguj. No. I teraz mamy nawiguj w jaki sposób. Mamy punkty szczególne, a do punktów szczególnych oczywiście zaliczają się miasta, gastronomia, usługi itd., itd., itd. Mamy w okolicy, ale to akurat mamy z map. Możemy sobie tutaj, widzicie, z map wybrać. Mamy wróć do startu. Mamy kursy. Mamy kursy trasy powrotnej. Zobaczymy, co mamy w tych kursach. Musimy utworzyć kurs. Mamy aktywności, czyli moje wcześniejsze aktywności. No i mamy oczywiście zapisane pozycje. Mamy również funkcję celuj i jedź. Mamy również współrzędne. Możemy także użyć mapy. Także ten zegarek jest naprawdę pod względem nawigowania mocno rozbudowany. Ale my dzisiaj sprawdzimy, czy jest szczegółowy i czy na pewno doprowadzi nas do tej samej pozycji. No chociaż powinien. Dobra, no to mamy zapisane pozycje. Wchodzimy w zapisane pozycje. Mamy 22 września, godzina 16:35, 5,7 metra NE. Dobra. I teraz tak, potwierdzamy to. Nawiguj do... Aha. No i widać, pokazuje nam się mapa. I na mapie punkt, że mamy 0 metrów. No mniej więcej jakieś. To jest jakaś granica statystycznego błędu, tak? Widzicie, o co chodzi. No dobra, ale my teraz z tego wyjdziemy. Punkt mamy zapisany i pozwolicie, że ja się teraz udam jakieś, no może kilometr dalej w las i zobaczymy, włączymy jeszcze raz tą nawigację i zobaczymy, jak nas poprowadzi, jak nam namaluje ślad. No to ruszamy w drogę. Zwróćcie uwagę, jak natura robi swoje.
Jeszcze wiosną tego roku ta oto droga była szeroka i mogły przejeżdżać tędy pojazdy samochodowe. A w tym momencie ta droga zwęziła się do po prostu ścieżki spacerowej. Także po prostu natura robi naprawdę swoje. Gdybyśmy opuścili nasze domy, gdyby ludzie wyginęli, no to potrwałoby to kilkadziesiąt czy kilkaset dobrych lat, ale nie byłoby nawet śladu po ludzkości. Naprawdę, to jest zaskakujące. Oczywiście tę drogę będą czyścić, ale prawdopodobnie dopiero na wiosnę. Czy tak w okresie końca zimy, a początka wiosny. No ale zaskakujące jest to, jak przyroda po prostu szybko działa. Zobaczcie, jakie fajne tereny. Oczywiście nierówne. Mamy górki, mamy dołki. Idealne miejsca do testów wysokościomierzy w zegarkach, prawda? No oczywiście w Garminach to mamy za pomocą GPS wysokościomierz, ale ja opieram się tak naprawdę na cyfrowych mapach wysokości CMW, bo są najbardziej prawdopodobne. I tego się trzymam, że tak powiem, jeśli mi potrzeba oczywiście sprawdzić daną wysokość, na jakiej się znajduje. Na barometrycznych już powiem Wam szczerze, że się nie opieram, bo moim zdaniem w zależności od pogody, od humoru, od nastroju pokazują. Więc moim zdaniem Garmin wygrywa, jeśli chodzi o wysokościomierz. W 100%. No oczywiście 2x do cyfrowych map wysokości potrzebuje połączenia z telefonem, no a już nasz 7 nie, no po prostu ma te mapy wgrane w pamięci. Więc również duży plus dla tego zegarka. Jesteśmy na Łysej Górze. No już nie jest taka wcale łysa. Zarasta. Łza wokół się kręci, jak pomyślę, że te drzewa, które są przed nami w oddali, zasłonią taką piękną panoramę miasta. Ale cóż, tak jak powiedziałem, natura, przyroda robi swoje. Ups, przeszkoda. Jedziemy. Piękny jest las. Szczególnie właśnie takie okresy jesienne w lesie są naprawdę urokliwe i piękne. No i też nie jest przesadnie gorąco na wyprawy. No, jesteśmy już jakiś dalszy kawałek, tak troszeczkę w prawo, troszeczkę w lewo, tak troszeczkę po tych uliczkach, że jak tak mogę nazwać, alejki leśne, pomotało się tak trochę. Powiem szczerze, że od kiedy tu ostatnio byłem, to ta roślinność naprawdę pozmieniała. No niby ja orientuję się, gdzie jestem, ale nie jestem na 100% pewny, czy jestem tu, czy nie. Jeżeli jestem tu, to tą drogą leśną przez około 1,5 kilometra wyjadę nad jeziorko. Natomiast jeżeli się pomylę, no to mogę zdeczka zabłądzić. No ale od czegoż mam Garmina, prawda? Już tu nie chodzi o powrót do punktu, ale po prostu o zorientowanie się, gdzie jesteśmy. I zaraz się zorientujemy za pomocą tego zegarka, gdzie jesteśmy. A jesteśmy kapeczkę dalej od tego skrzyżowania, no bo tam wiecie, ludzie chodzą. Nie chce się tam za bardzo afiszować, powiedzmy, jakiś dziwny facet coś nagrywa, nie wiem, zegarek pokazuje, wiecie jak to wygląda, więc troszeczkę im się usunąłem z pola widzenia. No ale dobra, teraz muszę ustawić jakoś ten statyw, w miarę złapać ostrość. Oj, nie wiem, czy to będzie takie proste, poczekajcie, muszę zrobimy tak. Jest ta ostrość. Ojej, jakoś słońce nam się odbija, światło po prostu, słońce już zachodzi, ale nam się odbija. Dobra, wejdziemy sobie w start. No przede wszystkim ja bym skorzystał z mapy. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, że poczekajcie, nie,
Tu mamy zapisany na mapie, cały czas mamy zapisany 22 września 16:35, tak, nasz punkt odniesienia. Ta przerywana linia to nie jest nasz ślad, tylko to jest po prostu leśna ścieżka, że tak powiem. Ale my znajdujemy się, poczekajcie, może troszeczkę zmniejszy, znaczy się mapę oddalę, ale my znajdujemy się gdzieś na... No, powiem wam szczerze, że powinniśmy się znajdować, no dokładnie tak, znalazłem to miejsce, widzicie? Znalazłem to miejsce. Tak, tu się znajdujemy, czyli zwróćcie uwagę, jak daleko jesteśmy od... Tu jest Łysa Góra, już nam minęło od tego punktu, widzicie? Jak jesteśmy daleko. Tylko teraz pytanie brzmi, czy dobrze? Tak, dobrze, moi drodzy. To jest ta droga leśna, tak, to jest ta droga leśna, dokładnie ta droga leśna, którą do jeziorka się dostaniemy, prawda? Taka ta mapa garminowska, widzicie, tu jest to jeziorko. Ta mapa garminowska troszeczkę wolną wyświetla, ale to akurat nie ma znaczenia. Grunt, że pokazuje nam aktualną pozycję oraz pokazuje nam dobrze po prostu mapę. To jest w tym wszystkim najważniejsze. Czyli moim zdaniem już możemy na tym zegarku polegać. No dobra, ale dojedziemy do tego jeziorka i zobaczymy, jako drogo nas poprowadzi ten zegarek z powrotem. Bo ja bym chciał celowo inną drogą dostać się do naszego punktu. No jeszcze niżej. O tu, do tego naszego punktu. 22 września o godzinie 16:35. Więc ruszamy dalej w drogę. Czyli widzicie, jednak jakaś tam orientację to ja posiadam. Mimo tego, że w tym lesie już dawno nie byłem i trochę pozarastało. Dobra, lecimy. Jeszcze zanim polecimy, sprawdzimy sobie tak, bo tak, ja jadę rowerem, więc mi nie nabija kroków, więc ta odległość niewiele się zwiększa. Ostatnio się zwiększyła o jakieś, no bodajże 100 metrów, ale to, no, jadę rowerem, to jest inaczej. Ja troszkę chodzę ze statywem, nagrywam, trochę mówię i to może mi nalicza. Ale to jest mało istotne w tym momencie. Chciałbym zobaczyć, ale mamy problem. Może ja się odwrócę w drugą stronę. Mamy problem z tą ostrością. Mamy zachód o 18:39, mamy 17. Więc mamy jakieś, no ponad, no niecałe 2 godziny czasu, żeby uciekać z lasu, że tak powiem. Dalej mamy tak, no baterie, jeśli używamy trochę GPS-a, to nam poszło, no niewiele, jakieś tam 2%, ale nam troszeczkę tej baterii uciekło. Istotne jest tutaj coś innego. Wysokość mamy 187 metrów nad poziomem morza, ale czy to jest prawidłowa wysokość? Sprawdzimy z menu, bo pamiętajcie, że niektóre tarcze, czy to garminowskie, czy ze sklepu Garmina, po prostu nie aktualizują danych na bieżąco. One aktualizują dane po pewnym czasie. One aktualizują po prostu dane wyświetlane na tarczy z pewnym opóźnieniem. Do 5 minut, do 2 minut, do 10. Oczywiście można to w niektórych tarczach, funkcjach ustawić, a w niektórych po prostu się tego zrobić nie da. Po prostu jest to narzucone poprzez programistów. Dlatego ja powiem wam szczerze, że bardzo lubię tarcze garminowskie, oryginalne, nawet te wgrane w zegarek, bo one są w 100% odświeżalne co do prawidłowości danych. No dobra, ale gadu, tak, kompas oczywiście świetnie działa, ale wysokościowo mamy 187, no ale dobra. Czy to jest na pewno 187? Spróbujemy to skalibrować przez mapy cyfrowe wysokości. Żeby to zrobić, musimy złapać sygnał GPS. Jak już będziemy wiedzieli, gdzie się znajdujemy, zwróćcie uwagę, jesteśmy w środku lasu. A sygnał GPS jest łapany bez problemu, czyli jednak ta kalibracja 188 jest jednak troszeczkę inna od tego, co było wcześniej nam wyświetlane. Widzicie,
Po potwierdzeniu wyjściu mamy już przeskok na 188. No, w funkcjach mamy oczywiście ten wykres, widzicie, że na przykład byli troszeczkę pod górkę, troszeczkę z górki, tutaj równo, lekko w górkę, potem w dołek, mocno w górkę. O, no to tak widzicie, jak to mniej więcej wygląda na przekroju ostatnich 4 godzin. Oczywiście ten przekrój można sobie ustawić troszeczkę inaczej w ustawieniach. Jakiś zwierzak leśny, coś tam się ruszyło. Jak wiecie, w lasach żyją zwierzęta. Mam nadzieję, że nie dziki. Akurat za mną. Dobra, wychodzimy z tego. I teraz zwróćmy uwagę, czy się nam zaktualizowało. O tak, 188 metrów. Ta tarcza nie jest tarczą garminowską. Jest to tarcza z po prostu jakiegoś programisty stworzona. Ale moim zdaniem jest naprawdę świetna. Jest świetna, ładna. Jestem z niej bardzo zadowolony. Widzę, idzie jakiś pan z psem, więc lecimy w trasę dalej. No moi drodzy, jesteśmy na skrzyżowaniu leśnym. Powiem wam szczerze, że w dobrym kierunku wyjechałem z tamtych okolic. No i przed nami znajduje się właśnie to jeziorko. Ale powiem wam szczerze, że z racji tego, że czas nas goni, już mamy prawie że w pół do 18, a wiadomo, między 18 a 19 się ściemni, więc pozwolę sobie przyspieszyć, już nie jechać w tamtym kierunku, a po prostu wrócić. I zobaczymy teraz. Oczywiście wrócę tak, jak nas poprowadzi zegarek. Jestem szalenie ciekaw, jak ten zegarek nas poprowadzi. No to zaraz zobaczymy. No dobrze, jak zwykle statyw, jakieś twarde podłoże. Tu mam bajcykla, tam jest droga, tam ktoś idzie, ale to jest jeszcze daleko. Także na spokojnie. Dobra. Wchodzimy sobie teraz w nawiguj. No i przechodzimy sobie do tego naszego, do tej naszej zapisanej pozycji 22 września 16:35 i nawiguj do. No i teraz zwróćcie uwagę, o nam ktoś jechał rowerem. Teraz zwróćcie uwagę. Coś z tą ostrością dziś to naprawdę byle jak. Ale nie na to zwróćcie uwagę. Ale zwróćcie uwagę na to, jak ta mapa nas nawiguje. Poczekajcie, da się tu? A, da się, dobra. Nie o to mi chodziło. Jeszcze raz, poczekajcie. Zapisane pozycje. Tak, nawiguj do. Jeszcze raz musi GPS złapać. Poczekajcie. Bo nam przycisnąłem coś źle i nam wyszło, widzicie? Aha, może to potwierdzić. Tak, potwierdzić nawiguj, dobra. I mamy tak, dystans, stoper i prędkość. Ale mamy również dystans okrążenia, czas okrążenia, aktualny czas. No i mamy mapę, która nas najbardziej tak naprawdę interesuje. Da się to zmniejszyć? Poczekajcie. Tak, da się. Droga nieutwardzona, o proszę bardzo. Kieruje nas ulicą Studzieniec. Widzicie? A co będzie, jeżeli jednak zboczymy z trasy i pojedziemy inaczej? Ciekawi? Zaraz się dowiemy. Zakładam go na rękę i jedziemy. Bo przecież nie sposób jest jeździć drogami asfaltowymi, czy po prostu drogami utwardzonymi, ale jechać taką leśną, której na żadnej mapie nie ma, prawda? No a tym bardziej iść przełaj, prawda? Tylko wiadomo, no pewnie zegarek będzie nas pchał na te drogi, które są na mapie. Ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Na tarczy zegarka tak naprawdę nadal ta ostrość, poczekaj, tak. Widzicie tą czerwoną strzałeczkę, która tak fajnie nam tutaj ten punkcik. Nie pokażę wam tak. Zaraz wam pokażę to w inny sposób, no ale z tą ostrością dziś to już po prostu jest mega porażka. Ten czerwony, widzicie? O ten. On pokazuje nam, jak powinniśmy się udać, w którą stronę powinniśmy się udać, żeby do tego celu trafić. Czyli tak jakby mapa nam jest tak niepotrzebna, tylko tak trochę na pałę kieruje nas tą
tak naprawdę nie tyle do punktu, co do drogi utwardzonej, która do tego punktu zmierza, że tak powiem. Ale fajnie, że mamy również takie fajne dane. Oczywiście mogę to zapisać sobie później na aplikację, na telefon. Oczywiście Wam to wszystko pokażę na końcu filmu. No ale dobra. To jest jedna rzecz. Poczekajcie chwilkę. Ale druga rzecz jest taka, że o ile może i widać troszeczkę te drogi, nie wiem czy Wy to akurat widzicie, ale ja na zegarku to delikatnie widzę, takie delikatne jak kreseczki, nie? To takie drogi polne. O tyle jednak na drogę tak zwaną nieutwardzoną, ale jednak na drogę mnie to, nie na ścieżki, tylko na drogę mnie to pcha. No ale dobra, zobaczymy dalej. Jak oddalimy się dalej od tej drogi, zobaczymy jak to będzie mnie pchało. No moi drodzy, jestem po przejechaniu dłuższego dystansu. Zegarek sam mi powiadomił pikaniem, pik, 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 że coś się dzieje. Mianowicie, widzicie, obliczenie pokazuje mi 550 metrów, czyli kilometr 550, no tak, pi razy drzwi, z pewną tolerancją. Jak sami widzicie, już ta tolerancja się zmniejsza, troszeczkę, niewiele, ale jednak. No i co? Ale jest za mną czerwony ślad. Nie wiem, czy to widać. Poczekajcie, bo nie mam statywu. Zwróćcie uwagę, ten czerwony ślad to jest miejsce, od którego zaczęliśmy naszą drogę powrotną. To jest skrzyżowanie, widzicie? Może tak słabo widać, ale coś tam widać. No i jesteśmy głęboko w lesie. No tylko co dalej? Nadal pokazuje nam drogę. Zobaczcie, nadal pokazuje nam drogę, ale my od tej drogi jesteśmy tak jakby dalej. Czyli tak, to nam pokazuje orientacyjnie, gdzie mamy się kierować, pokazuje ślad, jakim jechaliśmy, ale tak naprawdę nie pokazuje, bo nie wie, w jaki sposób mamy na tą drogę się dostać. Oczywiście najlepiej byłoby w poprzek, ale w poprzek nie będzie to takie łatwe. Chociaż nie wiem, czy tu widać, ale jest taka droga poprzeczna. Chociaż ja przy niej się nie znajduję, że tak powiem. Czyli tak jakby ta droga... Aha, to może chodzi o tą drogę, moi drodzy. Zobaczcie. No i zegarek nadal cyka, pika. Prawdopodobnie chodzi to o tą drogę, czyli zegarek sobie nawet radzi fajnie w terenie. Muszę jeszcze powiedzieć, że zegarek ma wgrane mapy topograficzne Polski. To nie jest zegarek z podstawowymi mapami. No akurat takie chciałem. Ale powiem Wam szczerze, z ręką na sercu, tą drogą ja nie zamierzam się wybierać. A już na pewno nie rowerem. Ta droga jest tak zarośnięta, że jest po prostu tragiczna i masakryczna. Że tak powiem, no taką drogą. No i owszem, ale nie taką drogą. No dobra, no to zobaczymy. Pojedziemy dalej i zobaczymy, co zrobi dalej zegarek. Ale prawdopodobnie, moi drodzy, zegarek dalej będzie mnie w jakiś tam sposób kierował na tą drogę szeroką, utwardzoną. Po prostu na tą drogę dla pojazdów. Czyli w taki sposób działa ta nawigacja. Jestem szalenie ciekaw, w następnym odcinku Wam to pokażę, jak wygląda nawigowanie za pomocą 2X, który nie ma map. No to już po prostu naprawdę będzie troszeczkę czarnej magii. No bo nie będzie tej orientacji w terenie. No dobra, wiemy, znamy swój punkt, prawda? Znamy tutaj tę drogę, co wyświetla, no ale tutaj orientujemy się w terenie, bo widzimy las, tu widzimy jakieś wzgórze, tu widzimy jakieś narysowaną jakąś ścieżkę, która oczywiście się odzwierciedla. No może nie jest... Oczywiście mapy nie wiedzą, że ta ścieżka jest zarośnięta, ale jest pewien pewien punkt orientacyjny, którego możemy się trzymać. Natomiast w czarno-białym zegarku, czy tak zwanym monochromatycznym, będzie to już dużo trudniejsze, taka orientacja w terenie. No, ale to, jak to mówią, no nie chciałbym mieszać dzisiaj filmu z 2 zegarkami. Raz, że mamy mało czasu. 2, że po prostu, no, to za długo by to trwało. Ja bym za dużo mówił, no i
po prostu nie byłoby to za bardzo takie, że tak powiem, obiektywne. Dobra. No jedziemy dalej w takim razie. Zobaczymy, co będzie. No, moi drodzy, jesteśmy na kolejnym skrzyżowaniu, już takim dużym leśnym skrzyżowaniu kilku dróg, no właściwie to 5, bo i za mną są drogi. Ja przyjechałem tam, z tamtej strony właśnie. I teraz co? Co nam mówi zegarek oczywiście, bo to jest najważniejsze. No zegarek nam praktycznie nie pokazuje drogi w ogóle. Pokazuje nam tylko ślad, ale ja go postaram się przesunąć. Widzicie, 22 września, 16:35, ale nie pokazuje nam, jak mamy jechać. Czyli jest to zależne od nas samych. O, teraz się pokazało, czyli on po prostu każe nam wrócić na tą drogę utwardzoną, ale gdybyśmy nie wrócili, poczekajcie, byśmy się chcieli udać drogą przed siebie, czyli tędy, możemy stracić orientację, prawda? Jak to w lesie, szczególnie jakby było ciemno. Co dalej? Aha, czyli tu, gdzie strzałka pokazuje, to idziemy, to się udajemy się w przód, tak? Ja tak to rozumiem bynajmniej. Aha, czyli istnieje szansa, że jeżeli będziemy się poruszać prosto, to że trafimy na tę drogę po prostu w kierunku tego naszego punktu odniesienia, widzicie? No dobra, no to zrobimy tak. Będziemy się udawać tak długą tą drogą prosto, aż ta droga się nam nie skończy. I wtedy zobaczymy, co powie nam nasz zegarek. Powiem wam jedną rzecz. Moim zdaniem bolące jest to, no co prawda jest to tylko zegarek, nie musi mówić, nie musi mieć głośnika, ale mogłoby się coś takiego wyświetlać, na przykład skręć w tą za tyle i tyle metrów, to w tą stronę, tylko że teraz tak. Podejrzewam, że może być coś takiego, takiej informacji, ale one się dotyczą tylko i wyłącznie dróg. Dróg dla pojazdów, również samochodowych. A jeżeli chodzi o teren leśny, no to niestety, ale ten zegarek no po prostu tej funkcji nie posiada. Ale ciekawostką jest to, moi drodzy, że właśnie te drogi na mapie topograficznej, znaczy te drogi leśne, akurat te, one są widoczne jako ścieżki. Dlaczego ta nawigacja nie może nas kierować poprzez ścieżki leśne? Mogłaby nas kierować, a przecież nas nie kieruje. Zegarek cały czas pika, ale nie kieruje nas po tych ścieżkach leśnych. Dobrze, ja rozumiem, nie ma tych ścieżek leśnych w mapie, wgranych. No dobra, no to on nie kieruje, bo ich nie widzi, ale skoro są wgrane, to dlaczego on nie może nas pokierować? No i to jest właśnie ciekawe pytanie, no, także do was. Możecie się zorientować w tym. Jestem też ciekaw waszych opinii, jak myślicie o tym, czy powinna być taka funkcja kierowania w lesie, czy nie. To jest właśnie bardzo fajna ciekawostka. Ale dobra, lecimy do końca tej drogi, zobaczymy co dalej. No i jesteśmy na kolejnym skrzyżowanku. Co mówi nam na to zegarek? Czyli tak, ale no nie możemy jechać prosto, bo mamy prosto drzewo. A więc możemy skręcić lekko tak, mocno tak, no i w prawo. I teraz tak, co mówi zegarek? Sądząc po zegarku, jeżeli skręcimy w prawo, no ta strzałka to tak nie odzoruje dobrze tego kierunku moim zdaniem. A jeżeli skręcimy w prawo, to będziemy się kierować na, no w sumie w tamte okolice, lekko w lewo, to bardziej bliżej będziemy do tej drogi głównej. Dobra, ale ja bym się chciał jednak do drogi głównej dostać. Dlaczego? Ano dlatego, że chciałem zobaczyć, że ten zegarek będzie pokazywał nam powiadomienia skręć za ileś tam metrów, nie? To udamy się w takim razie lekko w lewo i do drogi głównej. Zegarek cały czas pika, robi pik, 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 czy znaczy, że jest ta funkcja w nim. Prowadzenie aktywne, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Dobra, jedziemy. Moi drodzy, jak widzimy, znajdujemy się już przy drodze. A co mówi na to nasz zegarek? Widzimy dokładnie ślad, jakim się poruszaliśmy. Widzimy taką wielką strzałę.
do punktu, którego mamy się udać, ale nadal nie widzimy powiadomień, w jaki sposób mamy tam jechać. Pozwólcie, że ja przybliżę troszeczkę, bo już nam ten ślad jest niepotrzebny i zaraz wam coś powiem. No moi drodzy, po przybliżeniu wygląda to mniej więcej w taki sposób. Mamy się udać. My jesteśmy tu, gdzie ten punkcik. Wam teraz nie pokażę dokładnie. A musimy się udać do tej flagi. Ale jak na razie nic nam nie mówi, żeby skręcać, żeby coś. No dobra, pojedziemy tym chodnikiem i zobaczymy, co będzie dalej. W razie czego będę wam wszystko mówił. Powiem wam tak, jedziemy, a na zegarku nic innego się nie dzieje, jak po prostu porusza się ten nasz trójkącik po drodze. Zegarek nie informuje nas ani o skrętach, ani o niczym innym. Może to też dlatego, że jest to taka funkcja po prostu nawigowania do punktu. Tak myślę. Moi drodzy, ja się staram z punktu widzenia takiego kompletnego laika wam pokazywać, jak to wygląda. Kupiliście sobie zegarek, nie macie zielonego pojęcia w ogóle, co to jest ten Garmin, co to jest ten zegarek. Aha, ale zwróćcie uwagę, jak zbliżamy się do zakrętu, to on klika nam plik, czyli każe nam po prostu, informuje nas, że możemy zmienić, o widzicie? Że będzie strzałeczka, czyli po prostu te pikanie to jest informacja, która nam mówi o zmianie kierunku ruchu. W ten sposób. No dobra, ale wracając do tematu poprzedniego, który mówiłem, po prostu staram się wam to wytłumaczyć z punktu widzenia naprawdę takiego mega laika, żebyście po prostu wiedzieli, jak to jest, jak kupicie sobie taki zegarek. Nie musicie zaraz studiować instrukcji, encyklopedii, nie wiem, oglądać 50 czy 60 różnych filmów z YouTube'a, czy też z internetu odnośnie danego modelu. Po prostu, jakbyście po prostu chcieli sami intuicyjnie włączyć funkcję nawiguj mnie od punktu do punktu, czy po prostu, tak jak tu akurat w dzisiejszym przypadku, ustalić sobie punkt, no i po prostu do tego punktu wrócić. Także tak to mniej więcej wygląda. No jak widzicie, my sobie skręcimy za chwilę do tego lasu, no i będziemy w tym miejscu. No i zaraz zobaczymy, co nam powie zegarek, jak już będziemy w tym miejscu. Czy nam popyka, czy coś? No za chwilę zobaczymy. No moi drodzy, już skręcamy. Zegarek nas też o tym informuje. Jak sami widzicie, jesteśmy w tej strzałeczce i będziemy w tym punkcie, czyli po prostu nawigacja działa fajnie. Natomiast ona w lesie, nie jadąc po drodze utwardzonej, takiej, po której jeżdżą z pojazdy samochodowe, tylko jadąc po ścieżce leśnej, ta nawigacja nas po prostu, ona się głupiała, że tak powiem, bo informowała nas o powrocie do drogi właśnie tej głównej. No i przez to ona tak w kółko pikała. Pi, 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 pi. I to wcale nie było, że ona nam przypomina, bo w pierwszym myśleniu każdy sobie powie, o przypomina nam, że nas nawiguje, ale to nie do końca tak. Ona po prostu nam przypominała o tym, żeby właśnie wrócić do tej głównej drogi, a to główną drogą zacznie nas po prostu prowadzić. Czyli tak to wygląda. A ja chciałem w dzisiejszym filmie sprawdzić, jak to będzie wyglądać właśnie na drodze, znaczy na ścieżkach leśnych, no bo przecież moim zdaniem zegarek powinien poradzić sobie w każdej sytuacji. No nie ukrywajmy, jest to zegarek, który ma sporo bajerów, wysokościomierz i nie tylko. Takich bajerów, które są przydatne właśnie w terenie, w lesie. A więc chciałem właśnie go z tej perspektywy leśnej sprawdzić. Właśnie stąd, z tej polany ruszyliśmy dzisiaj. I za chwilę będziemy na miejscu. Zobaczymy, co nam powie na ten temat zegarek. O, pikło coś. Przybycie, o! I co dalej? Aha, dystans 3 km 320. Czas 52 minuty.
Myślę, że będzie jeszcze więcej danych, ale po prostu musiałbym użyć, akurat trzymam w ręku kamerę, więc nie użyję. Powiem Wam tak, co się zgra na aplikacji na telefonie, za chwilę Wam pokażę. Na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będzie wszystko, ponieważ jeżeli ten odcinek trwałby dłużej, to bym Was zamęczył, nie wiem, kilkugodzinnym. No może na krótszym dystansie byłoby to szybciej, ale chciałem celowo na dłuższym, żeby Wam pokazać, jak to mniej więcej działa w terenie. Jeśli oczywiście czas na to mi pozwoli, to będę nagrywał również z tym zegarkiem, tak jak i powiedziałem, teraz będzie 2X, ale później wrócimy z powrotem do tego samego zegarka. Pokażę Wam inne funkcje tego zegarka w terenie. Oczywiście jeśli chodzi o nawigację, bo nie musimy wracać do punktu, możemy to nawigować również w inny sposób, ale ja już wiem po tym dzisiejszym odcinku, że ten zegarek będzie zawsze wracał na drogę, no na tak zwaną drogę, którą jeżdżą samochody. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. W ogóle dziękuję Wam, że jesteście, że oglądacie. Mam nadzieję, że to, co robię, się Wam przyda, czyli to są dla Was przydatne informacje. Także moi drodzy, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów i cieszę się, że jest nas już ponad 400. Cieszę się, że Was przybywa. Ja w miarę możliwości będę nagrywał nowe filmy. Pomysłów jest, tylko po prostu może trochę mało czasu do realizacji, a powiem Wam szczerze, że mnie słabo motywuje to, że jednak ta Wasza ilość jest 400. No ja wiem, że to rośnie, ale tak troszeczkę to słabo mnie motywuje, bo jakby to rosło, nie wiem, jakby 600, 700, 800, to ja bym tak, wiecie, oczywiście w miarę oglądalności będzie jakiś live, jakiś Q&A. Zobaczymy. Czas pokaże. Będę odpowiadał również na Wasze pytania. Ale no to wszystko, moi drodzy, w miarę oglądalności. No na razie jest jak jest. Cieszę się, że w ogóle jesteście, że oglądacie. A ja w miarę możliwości, w miarę wolnego czasu będę jak najwięcej starał się wrzucać filmów. No jest jak jest. Te wakacje były mega pracowite. Nie spodziewałem się, że będę aż tak bardzo, no ale tak jak powiedziałem, trzeba umieć oddzielić hobby po prostu od pracy i tyle. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, dziękuję za oglądalność i mówię od razu, nagrywam filmy z perspektywy po prostu laika. Takiej osoby, która pierwszy raz kupiła dany model, chce ten model, chce po prostu najwięcej informacji się o nim dowiedzieć i chce po prostu intuicyjnie ten model w terenie wykorzystać. Po prostu intuicyjnie chce się nim obsłużyć, że tak powiem. I ja po prostu tłumaczę to na zasadzie czystej intuicji, jak to powinno wyglądać, że tak to się wyrażę. Dobra, pozdrawiam. Trzymajcie się, hej. Do następnego filmu.